Cześć, witam na kanale Wyjątkowe Motocykle. Dzisiaj kolejna pozycja, kolejny wyjątkowy motocykl, kolejny turystyk, największy turystyk, BMW GS, krążownik z turystyków. Przyszedł czas na niego i w tym odcinku opowiemy o nim. Pojawimy się na nim w słonecznej Chorwacji i opowiemy Wam o naszych wrażeniach z tej podróży, którą przebyliśmy w tą i z powrotem na kołach. Zacznę od parametrów motocykla. 268 kg wagi. Kolos, jak podchodzisz do niego, próbujesz go ruszyć, to takie pierwsze wrażenie, jak ja na nim pojadę. Ale pojedziesz. Ja pojechałem, ty też pojedziesz. 136 koni mechanicznych. Przy pojemności 1250. Napęd przenoszony za pomocą wału na monowahaczu. Od tej strony widzimy całe koło. Jak nie mamy założonego kufra, to ono bardzo ładnie się prezentuje, zwłaszcza na tej złotej feldze. Pojemność baku 30 litrów. To też robi swój gabaryt, no ale przynajmniej jak pojedziesz w dalszą podróż, to nie musisz co chwilę myśleć o zatankowaniu, szukać stacji. No jesteś w stanie przejechać 500-600 km na baku. Wszystko zależy, w jaki sposób będziesz operował manetką. Silnik w układzie boksera, 2 cylindry po boku wystają, na pewno tym charakteryzuje się ten motocykl, aż są osłonięte tutaj, żeby ich nie uszkodzić. Niektórzy mówią, że piszczelem uderzają. Mnie się zdarzyło może 2 razy i to w taki sposób niegroźny. Przypominają, że tutaj są. Teraz poza oglądaniem będziecie mogli również usłyszeć, jak pracuje silnik oraz zaprezentujemy, jak działa aktywne zawieszenie GS-a. Teraz motocykl się podnosi. Widać, jak moje nogi się prostują i mamy w tej chwili maksymalnie. Proszę zauważyć, że nie dotykam pełnymi stopami. Teraz ustawimy na minimum. Tak jak pokazaliśmy, motocykl na tylnym amortyzatorze możemy regulować w postaci takiej, że ustawiamy albo minimum, albo maksimum, lub automatyczną regulację, która dostosowuje się do ciężaru, do warunków jazdy. Wtedy kompletnie nie musimy w to ingerować, a jeżeli z jakiegoś powodu chcielibyśmy opuścić motocykl, bo chciałaby z niego skorzystać osoba niższa, to możemy ustawić w trybie tym najniższym, a dodatkowo na ustawieniach fotela kierowcy jesteśmy w stanie w 2 położeniach opuścić ten fotel, dopasowując go do wyższej lub niższej osoby. Ten motocykl doposażyliśmy w opony uniwersalne. Za zatrzymanie tego motocykla odpowiadają hamulce Brembo, jak we wszystkich naszych motocyklach. Nic nowego nie powiedziałem. Widocznie tak mają najlepsi, tak widocznie mają wyjątkowe motocykle. Mają zamontowane hamulce Brembo. A teraz pokażę Wam bardzo charakterystyczną lampę GS-a, która wyróżnia go od innych motocykli. Ona już tak się komponowała w wystrój GS-a, że wszyscy motocykliści już wiedzą, że to jedzie GS. I charakter dość niesymetryczny odróżnia ją od innych lamp w innych motocyklach. Na początku nawet powiem Wam, że nie podobało mi się to. Brak symetrii gdzieś mnie drażnił. No i przyszedł ten czas, że jednak też ją pokochałem i już wiem, że tak, to jest kierunek, w którym BMW bardzo fajnie poszło, wyróżniając swoje motocykle tym przodem. Mówiąc o przedniej lampie, nie mogę zapomnieć o bardzo charakterystycznych w tym modelu kierunkowskazach, które zawsze palą się na pomarańczowo. Jak włączymy kierunkowskazy, to one na obrysach palą się z przodu na pomarańczowo. Jak wyłączymy, to cały czas na pomarańczowo. Za to tylne kierunkowskazy zawsze mają obrys czerwony i one służą nam jako światło. Światło tylne świeci się tylko w momencie, kiedy naciśniemy stop. Wtedy mamy światło stopu. A kierunkowskazy jeszcze dodatkowo zapalają się na bardziej intensywny czerwony. Kiedy chodzą kierunkowskazy, to kolor pomarańczowy w środku sygnalizuje nam skręt lub światła awaryjne. No takie troszeczkę nawiązanie do amerykańskich samochodów, gdzie kierunkowskazy się cały czas świecą jako obrysówki. Bardzo ciekawie to wygląda, jest dopuszczone w Europie, tak to BMW
skonstruowało, że zostało to zaakceptowane. W tym motocyklu licznik mamy w postaci wyświetlacza, takiego małego tableta, oczywiście niedotykowego, w którym możemy sparować telefon z motocyklem, możemy kask sparować z motocyklem, sterować tym wszystkim za pomocą jednej gałki, tak jak BMW to lubi. Przyciski są dość intuicyjne, nie włączamy ich przypadkowo. Jedyną wadą brak podświetlenia. A dzięki dużej szybie, którą możemy regulować jej poziom wysokości, w porównaniu z innymi turystykami, które miałem przyjemność testować, jesteśmy naprawdę dobrze osłonięci od wiatru i nie łapiemy na kask takiej ilości much. Na muchach bym się nie skupiał, bardziej na tym, że skoro one nie trafiają na mój kask, to znaczy, że ta szyba dobrze mnie chroni przed wiatrem, a przy okazji przed muszkami. To ona zbiera cały ten, całą tą ilość muszek, które atakują nas w trakcie jazdy, ale też i osłania przed wiatrem i robi to bardzo, bardzo skutecznie, bo jest szeroka, wysoka. Tutaj mamy jeszcze z jednej i drugiej strony po dwie kierownice powietrza, które kierunkują ten wiatr, który w nas uderza, w taki sposób, żeby nie atakował kierowcy, tylko rozprzestrzeniał się na boki. 136 koni mechanicznych, to już powiedziałem wcześniej. Motocykl żwawy, aczkolwiek nie jest to wyścigówka. Żaden sport, ale w trasie sprawdził się super. Nie byliśmy tylko na Chorwacji. Motocykl w ciągu 10 dni przejechał 4500 km. Pokonaliśmy 1000 km. Były dni, że pokonaliśmy 200 km. Zależy od warunków zarówno pogodowych, jak i drogowych. Motocykl spisał się na medal, nie ma mu co zarzucić. Tym motocyklem możemy przemierzać setki kilometrów dziennie, zejść z niego i dalej cieszyć się dniem, popołudniem, wieczorem. Nie ma jakiegoś wielkiego zmęczenia, sama przyjemność z jazdy. Na 10 punktów 9 dla mnie bomba. Mówi się, że wszyscy skończymy na GS-ie. Będziemy próbowali różnych motocykli i skończymy na GS-ie. Otóż ja jeszcze nie wiem, czy skończę na GS-ie. Na pewno bardzo chętnie potestuję też i inne motocykle, ale moje wrażenia niewątpliwie sprawiają, że jest to wyjątkowy motocykl. Jeżeli chcesz spróbować jazdy na takim GS-ie, na konkretnie tym modelu, zarówno żeby go wypróbować na krótkim dystansie, żeby sprawdzić, czy chcesz takiego, albo może niekoniecznie potrzebujesz taki motocykl w swoim garażu. Chciałbyś wyjechać na jakąś podróż dłużej do krajów naszych sąsiadujących albo jeszcze dalej, gdzie może to trwać nawet 2 tygodnie albo jeszcze dłużej. Możesz ten konkretnie motocykl wypożyczyć w naszej wypożyczalni, rezerwując go na naszej stronie, którą tutaj widzisz, na dzień, na 2 dni, na tydzień albo dłużej i wypróbować wszystkich jego zalet, odnaleźć ewentualnie to, co Ci w nim przeszkadza. Zapraszam do naszej wypożyczalni, a dzisiaj ode mnie to tyle. Cześć!